1 godzina i 26 minut na półmaratonie warszawskim. Kto biega, ten wie, że na takim dystansie i w takim tempie nie ma miejsca na przypadek, ani na niesprawdzone ciuchy. Dzisiaj pogadamy więc o marce Floki, którą może część z Was kojarzy raczej z kortów do padla. Ale ja przez ostatnie miesiące katowałem ich linię biegową i powiem Wam szczerze, moje łydki do teraz im za to dziękują. Umówmy się, kiedy marka wchodzi w nową dla siebie dyscyplinę sportu, zazwyczaj odpala się potężna machina marketingowa. Biomechanical Shirt, Vibration Absorption brzmi jak instrukcja obsługi promu kosmicznego, a nie ciuchów do biegania. Dlatego zapowiedziałem producentowi, nie bawimy się w unboxing ani w taką zwykłą opisówkę. Ze mną to nie działa. To nie będzie materiał typu założyłem raz i już wszystko wiem. Biorę więc te rzeczy na kilka miesięcy i sprawdzam na własnej skórze. Dopiero potem wydaję swoją opinię, czy będzie pozytywna, czy nie, to się zobaczy. Skarpety i koszule z długim rękawem testowałem przez kilka miesięcy. Koszulkę z krótkim rękawkiem i spodenki przez kilka tygodni. Więc nabrałem już odpowiednio doświadczenia, odpowiednio dużo przygód, aby o tym opowiedzieć, bo było to głównie podczas treningów, przygotowań i startów. Cały okres przygotowawczy do półmaratonu warszawskiego, jak i sam bieg odbył się m.in. w sprzęcie Floki. A ja dzisiaj rozbiję Wam ten cały marketing na czynniki pierwsze. Dodam też na wstępie, że materiał powstał we współpracy z Floki i dzięki temu na hasło DESOR, wszystko dużymi literami, macie 25% zniżki w kategorii biegowej. Ok, zaczynam od największego zaskoczenia, czyli skarpet Run Up Long, czyli długie skarpety biegowe. Producent rozpisuje się o tlenieniu mięśni, o ochronie przed wibracjami, a jak to działa w praktyce? Jeśli biegaliście kiedyś w opaskach kompresyjnych, takich na łydki, to tutaj poczujecie coś bardzo zbliżonego. W połączeniu dodatkowo z tapingiem. Tak mogę właśnie powiedzieć, że to połączenie z jednej strony kompresji, z drugiej strony z zaletami tapingu. Skarpeta genialnie, ciasno trzyma łydkę. Na trasie w Warszawie, gdzie biegłem, można powiedzieć na maksa, to trzymanie realnie mi pomogło, tak abym utrzymał tempo do samego końca, bo mięśnie po prostu wolniej się męczyły. Druga sprawa, silikon na stopie. Na początku myślałem, że to taki gadżet, ale te wypustki sprawiają, że noga dosłownie klei się we wkładki w bucie. Zero przemieszczania się stopy, co sprawia, że nawet na ostrych zakrętach czy zbiegach ograniczamy sobie tarcia i automatycznie jest mniejsze ryzyko wystąpienia odcisków. Sprawdziły mi się tak dobrze, że nie tylko biorę je na każde długie wybieganie, ale zdarza mi się je założyć tak po prostu po domu, w ramach regeneracji. Kiedy czuję, że nogi są takie totalnie zajechane, wtedy je zakładam. Czy to nagle zrobi z Was szybszych biegaczy? Nie, ale przy długim wysiłku każdy, nawet mały detal, który opóźnia zmęczenie, zaczyna mieć znaczenie. I do kompletu przez te kilka miesięcy miałem koszulkę z długim rękawem Oxygen. I tutaj muszę się Wam do czegoś przyznać. Mam taką biegową przypadłość. Im dłużej biegnę, im większe jest zmęczenie, tym bardziej zaczynam się garbić. Klasyka. Floki wrzuciło na plecy specjalne panele w okolicach łopatek. Nie jest to gorset ortopedyczny, ale materiał stawia delikatny opór i fizycznie wymusza wyprostowaną pozycję, taką otwartą. Wtedy na pewno łatwiej się oddycha, a plecy po treningu tak bardzo nie bolą od tego wiecznego zwiotczenia. Floki mówi tutaj też o biomechanicznych strefach wsparcia i poprawie pracy oddechu. Szczerze, ja nie miałem tego jak zmierzyć laboratoryjnie, ale podczas długiego biegu faktycznie łatwiej było mi utrzymać bardziej otwartą pozycję, a gdy miałem wielogodzinne wędrówki po górach, wtedy łatwiej było mi się prostować. Co więcej, tę koszulkę również można nosić po treningu. Najlepiej sprawdza się, jak jest wyprana. Poprawia i przyspiesza regenerację. Często, gdy jestem po takim mocniejszym treningu siłowym, zdarza mi się, że po prostu pół dnia w niej chodzę. Szczególnie, gdy pracuję z domu. Od kilku tygodni, jak tylko zrobiło się trochę cieplej. Do mojego zestawu dołączyła koszulka z krótkim rękawem i shorty Activator. Tutaj kompresja idzie na uda i na pas. Producent wspomina o bioceramicznej przędzy, która odbija ciepło i przyspiesza regenerację, oraz o stabilizacji miednicy. Co czujesz jako biegacz?
Przede wszystkim świetne trzymanie mięśni czworogłowych. Kiedy robisz mocne interwały albo zbiegi, czujesz, że te mięśnie tak nie latają luźno. Są po prostu zbite i dzięki czemu mniej się męczą. Będą dla mnie top wyborem na maraton, gdzie po 30 km czwórki już ledwo zipią. Dodatkowo pas lekko uciska dół brzucha, to daje poczucie stabilności w biodrach, co na zmęczeniu ułatwia równą dystrybucję energii. Tak na obie nogi. A kiedy najbardziej mi się sprawdziły? Często w trakcie biegów, szczególnie dłuższych, zaczyna mnie boleć ścięgno udowe. Mam taką przypadłość w zasadzie od samego początku, jak biegam, czyli już dobre 13 lat. Dlatego często zdarza mi się wszystkie biegi dłuższe, mocniejsze interwały biegać w opaskach kompresyjnych na uda. To trochę mi pomaga. W tym przypadku muszę powiedzieć, że pomaga jeszcze bardziej, bo wsparcie jest nie tylko na same udo, ale i na pośladek, co jest dość istotne, bo biegając w tych spodenkach czuję zdecydowanie mniejszy dyskomfort, aniżeli gdy biegam w jakichś innych. Ale dobra, pogadajmy chwilę, jak biegasz z biegaczem. Czy te ubrania wyleczą Twoje kontuzje albo sprawią, że nagle bez treningu urwiesz 10 minut na dychę? No nie, cudów nie ma. Te nadruki mają działać trochę jak taping i o ile tekst o wzmocnieniu mięśni oddechowych przez opór trochę włożyłem między bajki, o tyle takie mechaniczne wsparcie postawy i trzymanie mięśni w trakcie treningu to według mnie jest fakt. To nie jest zwykły poliester, który po prostu odprowadza pot. To odzież techniczna, która fizycznie ma pomagać kontrolować całe ciało podczas biegu. Z drobnych minusów znalazłem jeden, mianowicie rozmiarówka jest SM albo LXL. Na początku sam do końca nie wiedziałem, który wybrać, bo dodatkowo trzeba pamiętać, że ten sprzęt musi dość mocno przylegać do ciała. Podsumowując, stanęło na tym, że wybrałem SM, mój wzrost 1,73 m, waga około 73 kg, więc to może dać Wam jakieś sugestie, jak się poruszać w tej rozmiarówce. I teraz tak podsumowując, Floki weszło w świat biegowy z grubego pułapu. To nie są tanie rzeczy, ale są robione we Włoszech, do tego po kilku miesiącach katowania i dziesiątkach prań widzę, za co się płaci. Powiem Wam coś, co zrobiłem, a nie powinienem. Koszulkę wsadziłem ze 2 razy już do suszarki bębnowej, czyli coś, czego z takimi ubraniami po prostu się nie robi. Najadłem się trochę strachu, ale okazało się, że nic się z nią nie stało. Teraz pilnuję, żeby jej tam nie wsadzać, bo jest jasny komunikat, ale tak jak mówię, nic się nie stało. Silikon trzyma, kompresja nie puściła, więc wszystko jest w porządku. Do tego skarpety Run Up Long tak na stałe lądują w moim zestawie startowym i jeżeli szukacie ubrań, które realnie pomogą Wam utrzymać technikę biegu na takim pełnym zmęczeniu, to link do całego zestawu, w którym biegam, znajdziecie na dole w opisie. Pamiętajcie o kodzie zniżkowym DESOR, duże litery. No i wpadajcie też do sekcji komentarzy. Czy używacie odzieży kompresyjnej na długich dystansach, a może na krótkich, czy wolicie jako regenerację, czy taką pełną swobodę i po prostu bez czegokolwiek uciskującego. Proszę też zasubskrybujcie kanał, będzie więcej takich bezkompromisowych testów i trzymajcie się ciepło. Ja biegnę na następny test. Do zobaczenia, cześć.